Cześć wszystkim, witajcie w nowym filmie na moim kanale. Były już książki, które spowodowały, że zachciałam czytać, a teraz książki, które powodowały i powodują do tej pory moje zastoje czytelnicze i to, że kompletnie nie chce mi się czytać żadnych książek po ruszeniu tych pozycji. Mam ich 10, chociaż przy 2 przypadkach są to nie same książki, a autorzy. No i pierwsza taka książka jest to Mistrz i Małgorzata. Książkę rozpoczynałam już 6, 7, 8 razy. Strasznie dużo i cały czas zakańczam ją w tym samym momencie i jest to niezwiązane, nie wiem z czym jest to związane. Na pewno dziwna sytuacja, ale czytałam ją właśnie w tym wydaniu. Starałam się też czytać w wydaniu rosyjskim. Starałam się słuchać audiobooka i jest to książka, przez którą nie mogę przejść. Mam nadzieję, że się to z czasem zmieni, chociaż nie mam pojęcia. Natomiast no, jest to jedna z książek, którą chcę przeczytać, ale z którą jest mi bardzo ciężko i nie wiem, czy kiedyś ten moment nastąpi. Jeżeli nastąpi moment przeczytania książki tej, to chyba będę najszczęśliwszą osobą na świecie. Bo jednak jest to taka książka, którą chcę przeczytać w swoim życiu i mam nadzieję, że kiedyś mi się to uda. I kolejna książka jest to Władca Pierścieni. Czytałam Hobbita. Już mi się ciężko czytało. Do tej książki podchodziłam wiele razy. Ostatni raz gdzieś tu miałam zakładkę, ale chyba ją wyjęłam. A nie jest. Ostatni raz doszłam do 115 strony i na tym moja przygoda się skończyła, ale długo po sięgnięciu po Władcy Pierścieni nie mogłam właśnie sięgnąć po inne książki, a chcę przeczytać i Władcę Pierścieni i Silmarillion też chcę poznać i nie wiem, czy po Hobbicie brać się właśnie jeszcze dalej za tę trylogię, a w zasadzie jedną powieść podzieloną na 3 części, czy za Silmarillion. Silmarillion bardziej mnie ciągnie. Tutaj znam fabułę przez filmy, które to oglądałam wiele razy i wielokrotnie podziwiałam ten świat, który jest tutaj zawarty. Więc jedna z książek, które też powodują, że czytanie mi kompletnie nie wychodzi po sięgnięciu po te książki. No i teraz przechodzę do książek z liceum, które powodowały to, że czytać kompletnie nie chciałam i one spowodowały też, że trochę odeszłam od czytania. Jedną z takich książek jest Lalka. Kompletnie nie rozumiem jej fenomenu. Kompletnie nie podobał mi się styl tej książki, chociaż te krótsze formaty typu Kamizelka, Katarynka, Bolesława Prusa bardzo mi się podobały. Tak Lalka jakoś nie jest to książka, która do mnie przemawiała. Na szczęście chyba w moim roku nie miałam do wyboru lalki na maturze. To był chyba taki rocznik, gdzie nie było, chociaż nie jestem pewna. Albo ja po prostu nie wybrałam tego tematu. No, kompletnie ta książka spowodowała, że nie chciałam już sięgać po nic. Nawet ciężko mi powiedzieć, o czym jest ta książka, bo leciałam w szkole na streszczeniach. Więc niestety nie pochwalam tego u siebie. W sensie wiadomo, że streszczenia po coś są stworzone, natomiast warto też zapoznać się jakby z całym dziełem. W pustyni i w puszczy. Książka dla mnie okropna. Kompletnie nie rozumiem jej zamysłu. Może jestem jakąś ignorantką. Natomiast te przygody Stasia i Nel
jakoś do mnie nie przemawiały nigdy. Uważam też, że takie podejście trochę rasistowskie było w tych książkach, w tej książce konkretnie. Dlaczego oni się znaleźli na pustyni, nie pamiętam. Natomiast strasznie dużo opisów przyrody tam było, które wybijały mnie z rytmu i nie dałam rady już kompletnie nic więcej czytać i też po tej książce innych lektur już w podstawówce raczej nie czytałam, chociaż myślę, że jeszcze w podstawówce troszkę starałam się czytać, w gimnazjum w ogóle nie przeczytałam lektur, chociaż poza może Kamienie na szaniec przeczytałam. I tak reszty niezbyt. A w liceum też niezbyt czytałam, bo po prostu te książki jakoś tak były dla mnie niezbyt po pierwsze ciekawe, a po drugie jakoś tak nie czułam się na siłach, by je czytać, więc w Pustyni w puszczy też do tych książek należy i pamiętam, że miałam bardzo krótki czas, żeby się zapoznać z treścią tej książki i to też mnie odstraszało, bo nie lubię czytać na czas. Sama, jeżeli sobie daję taki na przykład deadline, że chcę przeczytać książkę do końca tygodnia, spoko. Ale to ja sobie sama daję i sama narzucam ten rytm i jak ja tego nie zrobię, to nic się nie stanie. A tam jak miałam tydzień na przeczytanie tej książki w podstawówce, gdzie jeszcze dużo sprawdzianów było, to też inaczej podeszłam. Mickiewicz i dziady. Z jednej strony podobała mi się ta książka, z drugiej strony jednak wprowadziła mnie trochę w zastój. Może to też była wina tego, że właśnie to było czytane na czas i jakoś to do mnie nie przemówiło w tamtym okresie. Myślę, że teraz, jeżeli czytałabym dziady, bardziej by mnie to jakby przekonało i bardziej bym chciała wejść w tę książkę. Natomiast no, jako że to czytałam w czasach gimnazjum, a wtedy nie było mi do książek po drodze, no to też dziady wpadły na tę listę, bo nie wspominam ich dobrze. Spoglądam na moją listę. Jedną z takich książek, które w ogóle odtrąciły mnie od czytania, są Cierpienia młodego Wertera. Ja je miałam na swojej ustnej maturze i musiałam to przeczytać. O motywie nieszczęśliwej miłości tam jest. O Jezus. Nie. Werter cierpiał, ja cierpiałam. Podejrzewam, że Goethe pisząc tę książkę również cierpiał. Natomiast jest to jedna z takich książek, gdzie przeczytałam 15 stron, odrzuciłam tę książkę i chyba przez długi czas też nie siadam do niczego innego. Kompletnie nie moja bajka. Chyba po prostu nie był to jej czas. Może teraz inaczej podeszłabym do tej lektury. Chociaż nie wiem, czy inaczej bym do niej podeszła po zrażeniu się już na tą książkę w gimnazjum. Nie, w liceum, przepraszam. Matura się pisze w liceum. Więc wydaje mi się, że właśnie nie do końca pasują mi takie klimaty, chociaż teraz może zasięgnę się tej książki, w sensie zasięgnę się tej książki, co ja mówię? Może teraz trochę poznam więcej tej książki, bo mam ochotę więcej takich książek licealno-gimnazjalnych poznawać teraz, bo nadrabiam. Z niedawno czytanych książek wpisuję na tę listę Zbrodnie i kary, ponieważ sam motyw książki bardzo mi się podobał. Ta zbrodnia, którą w afekcie, można powiedzieć trochę, wykonał Raskolnikow, była super. Natomiast te przeżywania Raskolnikowa i te nawiązania do religii bardzo mnie odrzuciły i w sumie po tej książce ciężko mi było się zabrać za coś kolejnego, bo jednak cały czas Zbrodnie i kara wisiała nade mną i
cały czas wprawiała mnie w taki ciężki nastrój. Nie jest to zła książka, natomiast Raskolnikow nie jest moim ulubionym bohaterem. Kompletnie go nie lubię, nie rozumiem, dlaczego tak postępował. Więc też jakby inaczej trochę postrzegam tę książkę po latach. Bardziej mi się podobała, aczkolwiek nadal mówię jej nie i nadal jest dla mnie książką, która sprawia, że nie mam ochoty czytać nic więcej i nie mam ochoty poznawać nic więcej. Teraz przechodzę do dwóch autorów i chociaż może nie, jednak powiem o jeszcze jednej książce, a mianowicie Martwe dusze Mikołaja Gogola. Mikołaj Gogol. Ta książka wprowadziła mnie w zastój czytelniczy na studiach. Musiałam ją przeczytać na literaturę rosyjską i przez tą książkę też miałam poprawkę na studiach. Więc dlatego ta książka jakoś tak zapadła mi w pamięć. W ogóle fun fact, Martwe dusze miały być trylogią i były napisane 3 części tej książki, natomiast Gogol w trakcie pisania trochę miał nie po kolei w głowie, spalił dwa kolejne tomy, dlatego mamy tylko jedną, niepełną tak naprawdę książkę. Ciekawa jest sama historia jakby powstawania tej książki, aczkolwiek sama książka do mnie nie przemawia, ale rozumiem, że wtedy takie czasy były. Kolejna książka, w zasadzie autor, jest to William Shakespeare, Burza i Romeo i Julia. Ja robiłam podejście i do Romeo i Julii, i do Burzy. Burzę przeczytałam, kompletnie nie przemawiała do mnie, a Romeo i Julia zaczęłam, ale jakoś ta miłość ich wydawała mi się głupia. Wtedy byłam w fazie dziei Tristana i Izoldy i tamta książka bardziej mi się podobała, więc myślę, że dlatego też Romeo i Julia odpadło. Myślę, że do mnie nie przemawia sam gatunek dramatu, a jeszcze William Shakespeare pisał dosyć tak ciężko, trzeba było się wielu rzeczy domyśleć. Może ja mam tak, że tak musiałam się domyśleć, natomiast no zdecydowanie William Shakespeare jest tą postacią, która sprawia, że nie chcę czytać, bo po Burzy też pamiętam, kilka dni musiałam posiedzieć i odczekać od książek, odpocząć od tego wszystkiego. No i Znienawidzony na studiach, Puszkin. To nie są dzieła Puszkina, to jest biografia Puszkina, w zasadzie jakby książka o Puszkinie napisana przez Jurija Tymianowa. Taka swoista biografia, tylko napisana jakby nie dzieje, jakby to powiedzieć, nie jako dzieje, historia, nie tak jak książka historyczna, że są daty, co tam robił, że w tych i tych latach, tylko bardziej jako opowieść o Puszkinie. Sam zamysł tej książki mi się podoba, ogólnie czytałam ją sobie na studiach, jest fajna, natomiast sam Puszkin i jego dzieła do mnie kompletnie nie przemawiają. Nie wiem czemu. Może jakoś tego okresu nie lubię historycznego, a może też przez to, że to był pierwszy rok studiów filologii rosyjskiej i miałam poprawkę i na poprawce trafiłam na Puszkina, a ja się wtedy nie przygotowałam i chyba tylko jakimś cudem opatrzności zdałam ten egzamin, bo nie wiem jak bym sobie dała radę nie zdając. Ojej. No natomiast właśnie Puszkin jest też taką postacią, która wprowadza w zastój. Ja wiem, że wielu jest zwolenników Puszkina. Wiem, że w Rosji Puszkin jest takim pisarzem
zapomniałam słowa, narodowym poetą, narodowym pisarzem i że tam jest wielbiony i wiele ludzi go bardzo lubi. Natomiast nie jest to mój pisarz i wprawia mnie w ogromne zastoje. Próbowałam wielu jego dzieł z Bułhakowem, te krótsze formy, czyli Psie serce, Diaboliada i Rokowe jajka. Nie wiem, czy tak to jest po polsku. To czytałam, to mi się podobało, natomiast Mistrz i Małgorzata odpada. Nie wiem, czy o jakichś książkach zapomniałam. Myślę, że tak. Myślę, że większość lektur szkolnych mogłabym tutaj wpisać na tą listę. Natomiast starałam się takie 10 najważniejszych książek, które przyszły mi na myśl, jak tylko pomyślałam o tym filmie. No i więcej chyba tak patrzę jeszcze za siebie, ale więcej książek chyba już tu nie pokażę i też trochę mało mówiłam o treści, bardziej o swoich odczuciach co do tych książek i co do tych autorów, ale mam nadzieję, że Wam się film podobał i dajcie znać w komentarzach, jakie książki Wam nie pasowały w czytaniu, jakie książki wprowadzały w Was zastój czytelniczy. No i co? Do zobaczenia w kolejnych filmach na moim kanale. Cześć!